Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego tutorialu. Opowiem w nim o bardzo wygodnym skrypcie, który umożliwia dodanie linii pomocniczych do istniejących obiektów. My mamy tutaj przykład siatki modułowej, która została zbudowana w stosunku do wybranych wielkości, czyli formatu, kroju pisma, interlinii. Chciałabym teraz, by wzdłuż modułów zostały opracowane linie pomocnicze, które pomogą w składzie tekstu. Mamy warstwy. Jeśli używamy skryptu, który buduje linie pomocnicze, możemy śmiało oczekiwać, że te linie automatycznie utworzą się na nowej warstwie i tak też się dzieje. Wyjmiemy sobie skrypt odpowiedni, który nazywa się Add Guides. Klikam podwójnym klikiem. InDesign informuje mnie, bym zaznaczyła obiekty, dla których chcę powołać linie pomocnicze, a więc zaznaczam wszystkie obiekty. One muszą być rozgrupowane, by każda linia pomocnicza mogła objąć konkretny obiekt. I teraz klikam Add Guides i mam tutaj szereg ustawień. Ja z reguły wybieram ustawienia top, left, bottom and right, czyli na górze, po lewej stronie, na dole oraz po prawej stronie. Klikam OK. Musimy poczekać, aż InDesign sam utworzy owe linie pomocnicze. Zresetuję moją przestrzeń roboczą, wybiorę warstwy i widzę, że moje linie pomocnicze zostały utworzone, tak jak mówiłam, na specjalnie do tego celu powołanej nowej warstwie pod tytułem Guides. Ja mogę oczywiście to zamienić i tutaj wpisać linie pomocnicze. Bardzo wygodna jest to formuła tworzenia linii pomocniczych na nowej warstwie, dlatego że w każdym momencie składu tekstu ja mogę włączyć lub wyłączyć te pomocnicze linie lub na przykład również przenieść moje obiekty na nową warstwę. I tak też zrobimy. Wyłączę nowe linie pomocnicze i zaznaczone obiekty przeniosę z warstwy numer 1 na inną warstwę. Powołam nową warstwę, podpiszę ją moduły, klikam OK i wystarczy, że uchwycę kursorem moją warstwę numer 1, ten kwadracik i przeniosę na warstwę z modułami. I teraz mam bardzo wygodną pracę, ponieważ na warstwie numer 1, podczas gdy wyłączę wszystkie pozostałe warstwy, mam tutaj, załóżmy, tekst i mogę pracować bez użycia modułów lub linii pomocniczych, ale po to je stworzyłam, by mi bardzo pomagały w tym, by dopasować mój obiekt do tekstu. Zobaczmy, jak to działa. Ja tutaj wkleję tekst zastępczy, wybiorę dla tego tekstu krój skala sans Martina Majora, dlatego że ten krój w stopniu pisma 10 punktów został wyznaczony do tego, by opracować tę makietę. Teraz, by zobaczyć mój tekst na wierzchu, oczywiście ja muszę go przenieść na górę. Nie przejmujemy się tutaj żółtymi zabarwieniami, bo jest to tekst pomocniczy. Zobaczmy tylko, jak pięknie układa się nasz tekst w stosunku do naszych obiektów. I jest to bardzo wygodna forma dopasowania grafiki do tekstu. Mogę zamiast modułów użyć również tych linii pomocniczych, które zostały stworzone na podstawie istniejących modułów. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnych tutoriali.